odcinku na naszym kanale i generalnie rzecz biorąc, jak już mogliście zobaczyć po tytule, będzie to kolejny film z serii Back to School. Wiadomo, ta seria jest teraz na czasie, ponieważ za kilka dni, za niecały tydzień wracamy do szkoły. No, nie ukrywam, że dla mnie też to się zacznie etap nauki. To nie tak, że ja po prostu nic nie będę robić, a wy wrócicie od 1 września do szkoły. Nie, ponieważ ja nie pójdę do tej szkoły, ale będę się uczyć w domu, że mimo wszystko jednak potrzebuję jakichś tych artykułów, żeby ta nauka sprawnie szła, prawda? To, że nie pójdę do szkoły nie oznacza, że nie potrzebuję zeszytów, cienkopisów i jakiegoś dobrego sprzętu. Dlatego nie przedłużając, zaczynamy ten filmik i pokażę wam moje rzeczy z serii Back to School. I teraz generalnie rzecz biorąc, to ja nie chciałam kupować tutaj tak na siłę i żeby to było takie sztuczne. Nie wiadomo jakie ilości zeszytów, cienkopisów, kredeczek, jakichś mazaczków, bo to by było po pierwsze sztuczne, po drugie ja nie potrzebuję tak dużej ilości rzeczy. Ja nie idę do szkoły, ja będę chodziła na kursy, będę się uczyła w domu tego co chcę, tego co jest mi potrzebne na dzień dzisiejszy, co uważam ja i moi rodzice, że będzie mi potrzebne, dlatego też nie potrzebuję jakoś mega dużej ilości rzeczy, wiadomo potrzebuję tego, ale nie tak jakbym poszła do szkoły. Także też nie zdziwcie się, jeśli tutaj nie będzie jakoś masakrycznie dużo rzeczy. Zacznijmy może od plecaka. I teraz tak, ja przed chwilą mówiłam, że nie pójdę do szkoły, ale kupiłam plecak. Tak, kupiłam plecak ze względu na to, że ja będę chodziła na różnego rodzaju kursy, szkolenia, korki, wykłady, no w pewnym sensie to będą nawet wykłady i potrzebuję coś, żeby tam włożyć telefon, bidon, notatnik, takie typowe rzeczy. I jak żeby inaczej odwiedziłam Tiki Maxa. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii, kochani. Tutaj Tiki Max jest po prostu jaskinią skarbów. Po prostu wystarczy pójść tam na spokojnie i sobie coś fajnego znaleźć. Można naprawdę czasami w bardzo niskich cenach i uwielbiam ten sklep tutaj. I kupiłam taki oto plecak. Jest to plecak z Love Moschino. Nie pamiętam dokładnej ceny, muszę się jeszcze dopytać osoby, z którą byłam wtedy na zakupach, którą był mój tata, ile on kosztował. Tak on wygląda, jest on taki czarny, klasyczny. Jest on, powiem szczerze, że nieduży. Może tutaj w kamerze on się wydawać na jakiś bardzo duży, ale powiem szczerze, on nie jest wcale taki jakoś mega duży. Czy ja chyba zapomniałam wyciągnąć wypełniacza, ale środek ma... Wiecie co, jak zawsze nie lubię tych papierów, to do torebek i do tych plecaków się sprawdza, bo on nie ucieka ich taki pierwotny kształt. A w środku mamy czarny materiał z wypukłym, wszędzie jest wypukłe Love Moschino i tutaj mamy jedną kieszonkę, sekundka, jedną kieszonkę taką wkładaną i jedną kieszonkę na suwak i dalej mamy po prostu już pustą przestrzeń. Również ten suwak, który znajduje się tutaj, to nie jest tak tylko ozdobnie, tylko tutaj również jest druga kieszonka, w którą można włożyć coś mniejszego. I mam tutaj cenę, także on kosztował 79,99. Było na przecenie, ponieważ kosztował 80 funtów, a normalnie kosztował 175. Także wiecie, opłaca się czasami przejść do Tiki Maxa i tutaj coś jeszcze znalazłam, a te po prostu są karteczki od Love Moschino. Także tak to generalnie wygląda, jestem z niego bardzo zadowolona i powiem szczerze, że nie myślałam, że go kupię, bo na początku sobie tak nie zdawałam sprawy, że będę potrzebować jakiejś torby. Po prostu pominęłam ten moment, że potrzebuję jakiejś torby, plecaka, a później sobie zdałam sprawę, że przecież gdzie ja włożę te wszystkie rzeczy, przecież w ręku tego nie będę nosić. Także jest oto plecak. Tutaj też jego ramionczka są właśnie wyszywane Love Moschino i w tym puszku, za którym łapiemy, również jest taki sam napis. Tu również mamy wypukłe, zapomniałam o tym dodać. Także to jest pierwsza rzecz związana z Back to School i teraz przejdziemy już do takich... W ogóle na koniec postawię wam taki smaczek, jeśli chodzi o ten cały haul. I teraz przejdziemy może do takich rzeczy, które kupiłam w Polsce, bo tak w Polsce kupiłam kilka dosłownie rzeczy, bo wiedziałam, że tutaj po prostu kupię po pierwsze lepsze rzeczy, po drugie tańsze rzeczy, a po trzecie takie, które w Polsce są, ale są bardzo drogie. I zacznijmy od piórnika. Piórnik mam taki, który miałam chyba 2 lata temu, kupiłam go po prostu w Osho, bo mi się bardzo spodobał. I wtedy jeszcze miałam taką fazę, że po prostu wszystko co jest różowe, cukierkowe, to mi się podoba. Tak on wygląda, to jest tak zwana piórnik tuba. W środku mam 2 zakreślacze, a to nie tak, że ja mam tylko 2 zakreślacze na cały rok. Nie, aż
aż tak to nie przesadziłam. Pierwszy to jest z Muppeta, który wygląda, obydwa są z Muppeta, tak? Ale pierwszy to jest taki, obydwa są pastelowe. W ogóle wiecie co, zauważyłam teraz, jak patrzę na to, tak patrzę na te wszystkie rzeczy, że większość tutaj przeważa pastelów i pierwszy to jest fioletowy, drugi to jest jasno niebieski. I wiecie co? Ostatnio czytałam taki artykuł, że naukowcy potwierdzili, że treść, która jest zaznaczona niebieskim kolorem, jest lepiej przyswajana dla naszego mózgu i jakoś niebieski kolor, nie mam pojęcia jak, ale wpływa na nasz mózg, że szybciej sam do niego dociera fakt, że jeżeli to jest zakreślone na niebiesko, to jest coś mega ważnego. I szybciej podobno przyswaja tą informację i ją zapamiętuje. Także ja chyba będę kreślić wszystkie notatki językowe na niebiesko, dlatego też kupiłam niebieskie cienkopisy, dlatego też nie cienkopisy, tylko highlightery. I tak, kochani, następnie idąc dalej do rzeczy z Polski, to są karteczki samoprzylepne 75 na 75 mm, 100 kartek, takie klasyczne, po prostu różowe, nie było niebieskich. Wziąłam niebieskie, ale nie było niebieskich, więc wziąłam różowe. Te karteczki, jak wchodziłam się do szkoły, pamiętam 7-6 klasa, to miałam dosłownie cały pokój nich oklejony przed każdą kartkówką. I wszędzie były jakieś tam słówka, znaczenia, treści, synonimy, których musiałam się nauczyć na dany dzień. I wierzcie mi, to pomagało, bo ja odruchowo, tam gdzie najczęściej sięgałam, na przykład tam gdzie leżał pilot, czy tam gdzie leżała na przykład szczotka do włosów, tam na przykład przykładowo, tak, to tam właśnie przyklejałam tą karteczkę i tam odruchowo, jak szłam po tą rzecz, którą najczęściej sięgam, to patrzyłam odruchowo na tą kartkę, prawda? I wtedy jakoś to szybciej działało i to zapamiętywałam. Także teraz będę prawdopodobnie tak robić z językowymi, po prostu ze słówkami, prawda? Kolejna rzecz, czyli takie sticksy, których jestem bardzo dużą fanką, ponieważ tak one wyglądają. Standardowe 5 kolorków, różowy, pomarańczowy, żółty, zielony i niebieski. Do zaznaczenia jakichś ważnych momentów w książkach, nic specjalnego, serio. Też tutaj w sumie mogłam je kupić, ale jakoś kupiłam je tam i wyszło w sumie nawet taniej. Tutaj te sticksy są drogie, naprawdę. Jak takie Stabilo, Stedler, Stabilo i tego typu firmy, Pukapad, Oxford jest tutaj tani, to sticksy są tutaj drogie, więc to trzeba na to uważać. I mam 4 długopisy takie same, to mogą one, ja na początku myślałam, że one będą pisać na fioletowo, ale piszą na granatowo i są one, już Wam mówię, są one z Zenitu. Zenitu miałam kiedyś 2 pióra, fajnie mi się sprawdziły, jedynie, że ja po prostu, to była moja taka próba pisania piórem, nie skończyła się ona jakoś fajnie, bo musiałam wymienić zeszyt od polskiego, bo narobiłam po prostu tym atramentem takich niefajnych rzeczy i musiałam wymienić zeszyt od polskiego i później wszystko przepisywać, ale pisałam już tymi długopisami, którym nich nie pamiętam już którym i powiem szczerze, są one genialne, bardzo fajnie piszą, bardzo cienko, tak elegancko, płynnie, wszystko fajnie przechodzi. Nie pamiętam ile one kosztowały, ale kupowałam je na sztuki, tak samo jak te zakreślacze. No i w sumie tyle, tyle kupiłam na sztuki. Jeszcze taka ciekawostka, kupiłam z tej serii, gdzie są takie rzeczy typowo oszołowskie, bo te wszystkie rzeczy kupowałam w Oshoł, razem z tym piórnikiem, tylko że ten piórnik kupiłam chyba 2 lata temu. Długopis, który wygląda tak, ma również go moja mama. Pozdrawiam. Wiem, że ona ogląda każdy mój filmik. I tak on wygląda, jest on serio bardzo fajny, ja już nim trochę pisałam i bardzo fajnie się pisze, on nie ma jakiejś super jakości, ale fajnie się z nim pisze i ładnie wygląda. Także dlaczego by go nie wziąć? I ostatnią rzeczą, którą kupiłam w Polsce i ona mi jeszcze została z 8 klasy, jest to 16-gigabajtowy pendrive. Pendrive, z którego zgubiłam zatyczkę. Tak. Brawo ja, prawda? Tak on wygląda. Ma 16 giga, co jest nawet sporo i będzie mi on potrzebny do nauki informatyki i montowania dla Was filmów. Na tym, co Wam pod koniec pokażę, to i wylecił mi pendrive. Będę również dla Was montować filmiki. Także był mi on potrzebny i sobie przypomniałam, że przecież ja go mam, więc po co go kupować, skoro ja go mam w szufladzie. I tak, moi drodzy, kończymy rzeczy z... A nie, jeszcze nie kończymy z rzeczami z Polski, bo dostałam jeszcze 2 zeszyty. 2 zeszyty, jestem wielką fanką zeszytów z Interdruka. Wiecie co, ja niby tak mówię, że te zeszyty z Oxfordu są takie fajne, ale ja miałam chyba w 5. klasie, czekajcie, to było w 5. czy w 6? Nie, to było w 6. klasie, jak ja przeszłam z innej szkoły do innej szkoły, bo różnymi szkołami, ale to nieważne.
I ja miałam w tamtym roku, w 6. klasie, wszystkie zeszyty z Oxfordu do każdego przedmiotu. I to jeszcze one były takie fajne, że nie były takie klasyczne, tylko właśnie były podpunktowane do każdego przedmiotu. Historia, matematyka, i to było na okładce. I ja byłam bardzo zadowolona, tylko że później już mi się one po prostu znudziły mi się te kartki, znudziło mi się pisanie w nich. I jednak na początku to jest fajnie, macie takie, wiecie, no wiecie, to jest takie fajne na początek, ale później jednak ja wolę takie standardowe, mimo że te z Exodu są serio okej, ale jednak wolę takie standardowe, no także myślałam właśnie, żeby wziąć w ogóle wszystkie te zeszyty, które ja tutaj mam, są na spirali, bo ja już ostatnio zaczęłam być dużym zwolennikiem właśnie zeszytów na spirali i tak pierwszy to jest Dreams Come True, wzorek, czekajcie, tak on wygląda biało-złoty. W tamtym roku miałam 4 zeszyty z tej serii w takim samym kolorze, czyli czarno-złote i każdy był do innego przedmiotu, nie mogłam się połapać, który jest do którego, ale później już jakoś wymyśliłam oznaczenie i już wiedziałam, który jest do którego przedmiotu i nie pisałam w zeszycie biologii w fizyce. Ale w tym roku postanowiłam na jeden z tej serii. Jest on taki biało-złoty. Ma 80 kartek w rozmiarze A5 i jest w kratkę. Bardzo fajny, jeszcze nie miałam zielonego pojęcia na co go przeznaczę, ale na pewno coś się znajdzie, żeby to przeznaczyć. Drugi również z Interdruka. Tak on wygląda, taki ładny. Tak, taki ładny, już Wam wytłumaczę, o co chodzi. Taki nude ze złotem fern. Również tutaj mamy, to jest również 80 kartek, kratka i rozmiar A5, w rozmiarze A5. Jestem dużym zwolennikiem tych mniejszych zeszytów, ale mimo to wszystko kupiłam jeden z tych większych. Ale zaraz Wam pokażę jaki. I to są wszystkie już rzeczy, które kupiłam z Polski. Teraz przechodzimy do rzeczy, które kupiłam w UK, czyli aktualnie tam, gdzie się znajduję. Pierwsza rzecz, która jest bardzo, bardzo ładna i bardzo mi się podoba, jest to długopis. Tak, kupiłam długopis ze względu na to, że po prostu patrzcie, jak on pięknie wygląda. I on kosztował 2 funty, funt 25, a zda się kłania. W ogóle wiecie co, jeżeli macie kogoś w Wielkiej Brytanii, czy sami może niedługo będziecie tutaj, to musicie się wybrać tak, do Asdy, do Wilko, do BM, do Poundlandu. Tutaj są rzeczy po prostu świetne, jeżeli chodzi o back to school, to rzeczy są po prostu naprawdę dobre. I trzeba się tutaj po prostu opatrzyć. To są tak niskie rzeczy, że można kupić czasami trochę nawet na zapas, jeśli wiadomo, że będziecie na przykład na następny rok szkolny, tutaj już po prostu nie pojedziecie, nie będziecie mieli takiej możliwości, żeby sobie coś z tego kraju przywieźć, to takie są ceny w niektórych przypadkach, że można kupić więcej sztuk na następny rok szkolny. Serio, ja nie przesadzam. Długie mam takie, wiecie, że ja jestem trochę sroką. Dlatego wszystko, co się świeci, to ja to lubię. I zaraz sprawdzimy, jak to pisze, bo ja go jeszcze nie otworzyłam, dopiero teraz go otworzyłam. I sprawdzimy, jak on w ogóle pisze. Czy to jest grana, czy to jest czerń. O, to pisze na czarno, także fajnie. Nawet fajnie się nim pisze, tak nie tak płynnie jak tamtymi, ale jednak fajnie się nim pisze i taki, no po prostu jest diamencikiem, to bo przyznajcie, lubicie. Następna rzecz z tego, są to kredki, tak? Kupiłam kredki, mam 13 lat, kupiłam kredki, mimo że nawet nie pójdę do szkoły. Wiem, że kredki mogą się Wam kojarzyć z takimi małymi młodzieńmi klasami 1-3, ale kochani, ja te kredki kupiłam, po pierwsze, one mają tą gumeczkę na końcu, która ściera, a po drugie po prostu jakoś miałam potrzebę, żeby te kredki kupić, ok? I nie wnikamy w to, po prostu je kupiłam. Ja sama się zastanawiam czasami dlaczego, ale kupiłam te kredki, także to jest zbika, tak, daje się. Kolejna rzecz, jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, a mam nadzieję, że tak, i subskrybujecie mój kanał, jeśli nie, to subskrybuj, tutaj Wam się na dole jest przycisk subskrybuj, zmieniamy z czerwonego na szare, do tego dodajemy dzwoneczek i zaznaczamy wszystko, żeby być na bieżąco z wszystkim, co się dzieje na moim kanale. Łapeczkę w górę, ja nie mówię, że musicie ją dać, po prostu będzie mi bardzo miło, jeśli ją dacie. I ciekawy komentarz na dole, co Wam się tutaj najbardziej podobało i jeszcze z takich informacji, które muszę Wam przekazać. Tutaj mamy Instagrama, tutaj mamy TikToka i ja jestem bardzo dużym zwolennikiem, jeśli tutaj dacie follow, tutaj dacie obserwacje i tutaj na YouTubie też dacie subskrypcję, wtedy na wszystkich mediach będziecie na bieżąco ze mną. Ale wróćmy do naszego holu. Są to Sharpie. Sharpie, które prawdopodobnie kupię jeszcze większej ilości, bo ja zawsze jak tutaj sobie to kupuję tyle tego Sharpie, że później nie mogę tego zmieścić w biurku. Tak, raz tak miałam, że nie mogłam zmieścić tego w szufladzie. Ale to był chyba raz tylko taki przypadek, że po prostu zobaczyłam, że okej, tutaj muszę kupić dużej ilości
te flamastry i są to z Sharpie, to są markery permanentne, jakby ktoś nie miał jeszcze styczności z tą firmą, z kolekcji S-Notes, 4 kolory, pastele, również mam niebieski, więc przyda się. Ja teraz jakoś wziął mnie na ten niebieski i wszystko, co kupuję, to przeważnie kupuję w niebieskim. One są z Wilko. Czekajcie, one są z Wilko, to długopis jest z Asda. Te rzeczy są z Wilko, to są 4 zakreślacie takie te klasyczne Stabilo. Kupiłam je za 2 funty, 2 funty, 2 funty to jest, są chyba dycha, to jest chyba dyszka polska, więc to jest serio. U mnie w miesiącu kosztują 35 zł, ten zestaw, 35 zł, a ja kupiłam za 2 funty. Gdzie tu logika ludzka? I tak, są to 4 zakreślacze, takie te standardowe, standardowe po prostu zakreślenia. Ja mam dosłownie co roku i co roku praktycznie kupuję w Empiku, ale tutaj, dobra, później to zamknę, kupiłam je tutaj. Następną rzeczą i jest to zeszyt duży, który ja jestem z reguły fanką kupowania zeszytów w mniejszym rozmiarze, ale ten jeden postanowiłam, że jednak wezmę w tym dużym, może mi się do czegoś przyda. I słuchajcie, kochani, jest to zeszyt z Pukapat, który kosztował 3 funty 25 pensów, czyli serio mało. Jest to zeszyt w rozmiarze A4. I to ile on ma kartek? Tutaj nie pisze ile on ma kartek. Właśnie wiecie, sam jest problem z tymi angielskimi zeszytami, że często nie pisze ile one mają kartek i musicie się sami domyślać. Ale jest on nawet gruby. To nie ma 120 kartek, nie miał 120 kartek, ale nie wiem, tak z 80. Tak, do 80 na pewno ma te kartki. Jest on zeszytem w linie. Ja w ogóle nie myślałam, że kupię zeszyt w linie, bo nigdy nie byłam jakąś wielką fan zwolenniczką pisania właśnie tego typu zeszytów. Zawsze było mi lepiej po prostu pisać w kartkę, a jedynie zeszyt do linii miałam do polskiego. Ale jakoś kupiłam ten w linii i zobaczymy, czy mi się on sprawdzi, a jeśli nie, to po prostu kupię z Pukapada, tylko kupię w kratkę. I tak, moi drodzy, i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o takie rzeczy tego typu, które teraz dotychczas Wam pokazałam, jest to notes. Notes, ponieważ wiecie, że ja będę, mimo że nie pójdę do tej szkoły, to jednak tej nauki będę miała dosyć sporo. Ponieważ tak, i angielski, i moja mama chce mi dać niemiecki, z czego jestem bardzo zadowolona. W ogóle nie mam za bardzo chęci do nauki tego języka, ale ale będę się go uczyć, tak? Chcę mi dać niemiecki i będę szła na informatykę i kursy kulinarne i tutaj jeszcze związane z dekoracją wnętrz, no także będzie tego sporo i jeszcze takie obowiązki codzienne i YouTube, więc bez notesu można się w tym wszystkim pogubić, serio. I jest to notes, który kupiłam w Asda i tak on wygląda, jest on czarno-złoty w konstelacji w kosmos. Mamy księżyc, jak już wiecie, mój ulubiony wzór. Jest on tutaj czysty, nie ma tutaj żadnych przegródek, na przykład na dni tygodnia, czy jakieś tam poszczególne dni. W Wilku widziałam fajny planer, który miał właśnie taki konkretny, to był planer. Kosztował 6 funtów, stosunkowo drogi jak na planer. Potem kosztował 3 coś. Ale był fajny, powiem szczerze. Ale stwierdziłam, że za dużo jest tych przegródeczek, tych podziałów i tutaj po prostu nie będzie mi się chciało ich wypełniać, a tak jak sobie sama je zrobię, to będzie mi po prostu łatwiej to zrobić. I tutaj mamy na końcu taką złotą wstążeczkę z frędzelkami, żeby sobie wszystko ładnie zaznaczyć, także będzie, może któregoś dnia Wam pokażę po prostu tutaj jak to planuję, jak to rozplanuję, bo zawsze tutaj jak ja robiłam notatki, zawsze większość osób, które zaglądały mi do zeszytu, były takie, wiecie, że okej, dobra, ładnie to robisz, także może któregoś dnia pokażę Wam, jak ja robię te notatki. I tak, moi drodzy. Trochę się zmęczyłam, bo przecież tym gadaniem. I teraz przejdziemy do rzeczy elektronicznych, ponieważ jak już wspominałam, ja będę chodzić na kursy informatyczne i to są też takie pytania, chyba to było na Instagramie, czy w komentarzu, nie pamiętam, albo na TikToku, nie wiem w sumie. Nie pamiętam w sumie, gdzie mi to zadano pytanie, ale było takie pytanie, że jak Ty idziesz na informatykę? Przecież informatyka to jest taki duży przedmiot, tak rozbudowany przedmiot i jego się nie da nauczyć w 100%. Tak, ja wiem o tym, ale ja nie będę szła na całą informatykę i będę uczyła się rzeczy, które będą mi potrzebne właśnie w tym dziale. Na przykład programowanie, na przykład montowanie, tego typu rzeczy i właśnie będą mi do tego potrzebny sprzęt. A że ja w domu miałam bardzo słaby laptop, on był serio mega stary, chodził tak wolno, że to była jakaś masakra. Póki on się wgrywał na informatykę, kiedy ja miałam lekcję online, to ja odpalałam go 30-40 minut, czasami godzinę przed tą lekcją i po prostu musiałam czekać, aż on się odpali. Wiecie, to było
to była jakaś masakra. I się zdenerwowałam i powiedziałam, że skoro teraz mam, jeszcze na tym będę montować filmiki, no to ja muszę mieć jakiś dobry sprzęt, szybki sprzęt, z którego będę zadowolona. I postanowiłam kupić MacBooka. MacBook to jest MacBook Pro, który łączy się z telefonem. Wiecie, że ja telefon mam iPhone'a, ale to nie iPhone'a, tylko Samsunga. Bardzo go lubię, szczerze mówiąc, ponieważ jest on po pierwsze bardzo szybki, po drugie bardzo lekki, po trzecie po prostu mi się on podoba, ok? Podoba mi się on wizualnie, podoba mi się wszystko, co tutaj się znajduje. Sekundka. Chociaż to nie wygląda zachęcająco. I powiem szczerze, że mimo, że te rzeczy, jeżeli powiem szczerze, tak z doświadczenia, jeżeli kupicie ładne rzeczy, to z automatu, no powiedzcie, no po prostu to wygląda świetnie, prawda? Mi się to okropnie bardzo podoba, już zmieniam tapetę, bo w ogóle mój tata ustawił kompletnie inną tapetę i mi się ona w ogóle nie podobała, ale ja weszłam na swojego Pinteresta, zalogowałam się do siebie i brałam tą. Tak wygląda bardzo przyjemnie, jest mega cienki, nie ma napędu, ale to nic, ponieważ ja dokupiłam napęd. Dokupiłam napęd, tak on wygląda, tutaj mamy kabel, żeby go podłączyć z laptopem i to jest napęd na pendrive. Dlaczego nie na płytkę? Ponieważ na płytkę nie będę aż potrzebowała tego na płytkę, wszystko będzie właśnie związane z tym pendrive'em i właśnie z tym będę też dla Was nagrywać i na tym montować. Także potrzebowałam takiego napędu, jest on ładny, ok? Podoba mi się wizualnie i podoba mi się to, że ma dużo wejść i takich różnych rzeczy. Przyznam się, bez bicia ten napęd kupił mój tata, bo ja się na napędach nie znam. Do zestawu z laptopem była oczywiście ładowarka. Ładowarka, która wygląda tak. Ma serio długi kabel. Jak na ładowarki iPhone'owskie ma genialnie duży kabel, to jest bardzo dużym umożliwieniem, bo na przykład jak leżycie na łóżku i macie kontakt gdzie indziej, to po prostu ten kabel jest genialną rzeczą, że on jest taki długi, nie musicie brać przedłużacza, a robicie coś na łóżku, więc to jest świetne. I jeszcze ja dokupiłam sama z siebie do tego wszystkiego, dokupiłam myszkę właśnie z Apple'a, ponieważ mi się lepiej pracuje z myszką, ok? Lepiej mi się pracuje z myszką i jak ciągle klikam w ten taki przycisk obniżania, przycisk strzałki w dół, to mam takie coś, że zaraz kliknę kilka razy jeszcze więcej i ja popsuję ten przycisk. Także kupiłam po prostu myszkę, żeby nie mieć tej takiej ciągłej tej myśli, która jest, powiem szczerze, że jest genialna. Wystarczy ją gdziekolwiek położyć i ona już z automatu, bo jest to połączone przez Bluetooth, łączy się z tym laptopem, także świetnie. I teraz taka rzecz, że wiecie, że ja często dosyć się przemieszczam się z kraju do kraju, no i teraz będę chodzić jeszcze na te kursy, więc potrzebowałam jakiegoś etui. Ono nie jest jakieś super mega fancy, ale kochani, one po prostu pełni swoją funkcję. Mimo, że jeszcze nie zakupiłam takiego, wiecie, w moim stylu, ponieważ jeszcze będę kupować na ten MacBook pokrowiec, taki wiadomo jak jest na telefon, to też są pokrowce na MacBooki. Sprawdziłam, są śliczne, tylko muszę znaleźć taki spersonalizowany i zrobię sobie jakiś taki, wiecie, tylko swój, taki oryginalny. I muszę kupić jeszcze taką właśnie torbę, teczkę na tego laptopa, właśnie taką w moim stylu. Na razie ona jest taka standardowa czarna. Tutaj jeszcze, coś tutaj jest. A, i tutaj jeszcze jest kabel od iPhone'a, tylko w sumie nie pamiętam, do czego mi on był potrzebny, ale najwyraźniej do czegoś był mi on potrzebny, że ja go tutaj wsadziłam. Klasyczne, czarne, przynajmniej dobrze chroni mi laptop. I tak to wszystko, moi drodzy, wygląda. To są wszystkie rzeczy, które kupiłam na ten rok szkolny, na ten czas, kiedy będę się uczyć po prostu tych rzeczy, które chcę się uczyć. I tak też nie mówiłam, przecież mówiłam, że nie kupię tego w bardzo dużej ilości. Kupiłam to tak, jak było mi potrzebne, a jeżeli coś mi zabraknie, czy czegoś będę potrzebowała, to wiadomo, są jeszcze sklepy na tej planecie, tak? I będę po prostu szła i sobie to po prostu dokupię. Tak, moi drodzy, takim sympatycznym akcentem kończy moja nauczycielka od matematyki, zawsze mówiła tak pod koniec lekcji. Tak, kochani, takim sympatycznym akcentem kończymy dzisiejszą lekcję matematyki. Czyli, kochani, takim sympatycznym akcentem kończymy dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pochwalcie się, jeśli kupiliście coś takiego ciekawego u siebie, do siebie na ten rok szkolny. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie na naszym kanale. Łapeczka w górę, subskrypcja, komentarz, już o tym wspominam, ale wspomnę jeszcze raz, co mi szkodzi, wspomnę o tym jeszcze raz. Instagram, TikTok, na dole w opisie, jeszcze bardziej do tego zawsze linki, w komentarzach przeważnie też są linki. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie na naszym kanale. Pa!